Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku opowiem o 3 rzeczach, które ewidentnie wskazują na to, że elektromobilność weszła na salony. Także oglądajcie. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem Was przeprosić za anturaż i za mój głos, który brzmi, jakbym wczoraj walił dyktę. Z tego względu, że jestem trochę chory, ale postanowiłem mimo wszystko nagrać dla Was materiał, bo obowiązki wobec Was są dla mnie oczywiście najważniejsze. No to co? Jedziemy. Myślę, że to, co zapowiadałem już dosyć długi czas temu, się wydarzyło albo zaczyna się dziać na naszych oczach. Jest to mocno wzmocnione tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a de facto efektem tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czyli wzrostem cen paliw, czyli cena czyni cuda. Okazało się, że wszyscy, którzy dotychczas byli przeciwnikami elektromobilności, nagle zmienili zdanie, a to zdanie i te przekonania w zasadzie bardzo szybko się przetransferowały w stronę samochodów elektrycznych, bo okazuje się, że samochody elektryczne po prostu są tańsze w utrzymaniu, czasami nawet i tańsze w zakupie. No i widzimy gigantyczny ruch jakby tego koła zamachowego, nazwijmy to całej gospodarki, czy tam całego automotywu w stronę samochodów elektrycznych. No i jakie są pierwsze symptomy tego, po czym poznać, że dochodzi do takiej wielkiej zmiany? No przede wszystkim zauważyłem coś, co daje mi gigantyczną osobistą satysfakcję też przy okazji, czyli znani dotychczas influencerzy, których nie ukrywam, że sam oglądałem jeszcze kiedyś, jak interesowałem się motoryzacją i jeszcze w ogóle elektromobilność nie była tematem, zaczynają nagle zauważać samochody elektryczne. Mało tego, starają się w tym temacie wypowiadać. No i tutaj mamy na przykład miłośników 4 kółek, gdzie ten samochód elektryczny może istnieć i istnieje i być może jest przyszłością. CTL to jest mój nabytek tylko i wyłącznie po to, żeby kupić prawdziwego elektryka jako misję, która gdzieś się zgubiła. Mamy taką firmę z Poznania, EKG, która zaczyna się wypowiadać w kontekście, że samochody elektryczne są naprawdę niezłe. Co prawda trzeba płyn chłodniczy wymieniać ich co roku, a to pewnie jest spowodowane tymi termostatami, no ale tak oprócz tego, no to faktycznie widać, że tutaj rośnie zainteresowanie tym tematem też u kolegi z EKG. Płyny chłodzące raz na 2 lata to jest minimum wymiana, a tak naprawdę nie wiem, czy nie jest raz na rok. Żeby układ chłodzenia w takim aucie elektrycznym działał prawidłowo, to jest tam zastosowane 5 pompek obiegu płynu chłodzącego. Często jest więcej niż 2, nawet 3 termostaty. Profesor Chris zintensyfikował swoje działania w stronę samochodów elektrycznych. On co prawda, i to muszę mu oddać całkowicie, już bardzo dawno temu testował samochody elektryczne. Widziałem u niego na podnośniku jednego z trojaczków bardzo dawno temu, zanim temat stał się popularny. Więc tutaj, jeżeli chodzi o profesora Chrisa, to nie mam wątpliwości, że on po prostu robi to z przekonania, przynajmniej mam taką nadzieję. Będziemy testowali ten fajny elektryczny samochodzik Peugeot Ion z 2011 roku. Jest to 15-letni elektryczny samochód i zobaczymy, jak on sobie poradzi z takimi 3 kabanami. Czekam cały czas, aż zmieni zdanie kolega z powagowanych. Tutaj widzę, że bardzo mocno cały czas jego kanał dąży w stronę tego, żeby pokazywać, że silnik spalinowy to przyszłość i że tam coś się ciągle dzieje w tych silnikach spalinowych. Dziś jak grzyby po deszczu pojawiają się zapowiedzi poszczególnych marek związanych z branżą automotive mówiące: wracamy do silników spalinowych. Na kanwie tego mogę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście koniowi można dać niezłą szprycę, ale i tak nigdy koń od samochodu spalinowego nie będzie. Tak jak samochód spalinowy raczej nigdy nie będzie lepszy od samochodu elektrycznego. I to już chyba zostało wielokrotnie wykazane, no ale zostawmy to ciągle otwartej dyskusji. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć przez to, że ludzie widzą koniunkturę, zaczynają być może zmieniać naprawdę zdanie, a być może, co też pewnie jest prawdą w niektórych przypadkach, po prostu robić to pod rynek, czyli widzą, że zaczyna się pojawiać rynek konsumenta, który kupuje samochód elektryczny, że ten samochód elektryczny trafia do nas używany, że trzeba będzie go serwisować, naprawiać itd., więc takie materiały też się pojawiają na innych kanałach i co? I dobrze, i bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo charakterystyczny objaw dla polskiej gospodarki to jest taki, że pojawiają się biznesmeni, którzy zaczynają korzystać z tak zwanej śmietany, która ubija się na samym wierzchu fali, czyli zaczynają się pojawiać handlarze samochodów, którzy dostarczają nam super samochody z Chin albo super samochody używane z zachodu i tych ogłoszeń jest naprawdę dużo. Powiem Wam szczerze, jak przeglądam Facebooka, tak jak kiedyś jeszcze, jak ten rynek był taki powiedzmy trochę niszowy, to się angażowałem, to teraz już po prostu jak widzę niektóre pytania po raz 10 albo widzę anonima, który coś próbuje sprzedać na forach internetowych na Facebooku, po prostu zaczynam to omijać. I Wam też sugeruję, żebyście się dobrze tego typu sytuacjom przyjrzeli, bo zawsze w momencie, kiedy rynek zaczyna rosnąć w taki bardzo szybki sposób, pojawia się bardzo wielu takich właśnie biznesmenów, czyli powiedzmy ludzi, którzy dysponują jakimś tam kapitałem i zawsze próbują powiązać dostawcę z odbiorcą, stają się takim middlemanem i próbują na tym zarobić jakieś większe pieniądze. Mieliśmy takie przypadki też i na początku, w momencie, kiedy Tesla się stawała popularna. Ja nie będę się posługiwał przykładami, natomiast był taki bardzo popularny kanał na YouTubie związany z Teslami. Jak ktoś wie, to pewnie wie albo wyszuka.
który próbował sprzedawać na przykład, nie wiem, czarodziejskie ładowarki albo tego typu historie, gdzie marża była po prostu kolosalna. Albo na przykład, nie wiem, 5 litrów płynu Glysantin do chłodnic w samochodach elektrycznych za na przykład 10 000 złotych. Tłumacząc to tym, że on nie będzie się po 5 zł schylał. No i tutaj mamy właśnie przykład takich biznesmenów, także zwróćcie bardzo mocno uwagę w momencie, kiedy kupujecie, szukajcie firm sprawdzonych, firm, które mają sieci serwisowe, które chcą nie tyle co Wam sprzedać i zapomnieć, tylko chcą po prostu coś zbudować na bazie tego, jakby to powiedzieć, tej szansy biznesowej, bo oczywiście szansa biznesowa istnieje. Wydaje mi się, że na pewno można połączyć te rynki. Myślę, że ci ludzie, którzy prawidłowo się w to zaangażują i będą budować pewien kapitał zaufania, jakości, są w stanie na koniec dnia stać się istotnymi graczami na tym rynku, szczególnie, że rynek próżni nie lubi. Kolejny, trzeci objaw tego, że jakiś rynek staje się interesujący, że wchodzi mocno, to są surferzy wznoszącej fali, czyli ci, którzy jeszcze do niedawna sprzedawali Wam coś innego albo o czymś innym prowadzili kanał na YouTubie, a w tej chwili są ekspertami w dziedzinie elektromobilności. 5 mieszkań na wynajem. Otworzyłem te 8 firm. 8 razy wygenerowałem minimum 1 000 000 złotych sprzedaży. Czekaj, ile tych mieszkań? Ja mam 5 mieszkań na wynajem. 8? Właściciel 5 mieszkań. Coś przerywa. Ile? Mam dla Was darmowy kurs biznesowy, w którym Nie byłoby tego, gdyby nie było odbiorców, także pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju objawy tego typu prezencji internetowej i ten content, który jest trochę taką papką, przedrukiem czasami materiałów zagranicznych, czy jakąś próbą zaistnienia, no my to kupujemy z jakiegoś powodu, traktujemy to poważnie i to nie jest dobre. To świadczy o tym, że Fryderyk Nietzsche miał rację, że jak patrzymy długo w pustkę, no to pustka może spojrzeć z powrotem na nas. Ocenę całej sytuacji oczywiście zostawiam Wam. Ja tylko napomnę, że my oczywiście mamy politykę stałą, czyli staramy się rozwijać. Dla nas najważniejsze jest budowanie podstawy rzeczywistej tego biznesu, czyli rzeczywistych warsztatów, rzeczywistej wiedzy, rzeczywistego magazynu, rzeczywistych sklepów i tego wszystkiego, co widzicie i z czego bardzo często korzystacie, za co Wam bardzo dziękuję. Tak więc słuchajcie, unikajcie fałszywych mesjaszy, patrzcie kto jaką ma historię i jak długo w danej branży siedzi i czym się zajmuje i jaką dysponuje wiedzą i możliwościami. Unikniecie wtopy i podążania za być może też fałszywymi wskazówkami, bo musicie pamiętać, że jeżeli ktoś czymś zajmuje się od miesiąca, od roku, może nie wiedzieć wszystkiego, może nie pamiętać historii zdarzeń, możliwości i ograniczeń związanych z daną branżą, które my akurat, mam nadzieję, rozumiemy i przy okazji się przyreklamuję, także zapraszam Was do naszego sklepu eVrepair.pl, na którym przypominam, że sprzedajemy tylko sprawdzone produkty. I muszę Wam bardzo podziękować, bo ten sklep naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje, a niniejszym dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co pozwala mi się rozwijać i jeszcze ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!